Zostańcie ze mną do końca, bo jak coś do mnie przychodzi, to postanowiłam też się z czymś pożegnać. I zrobiłam to, powiem szczerze, będziecie zszokowani, ale bez sentymentu. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na nowości w mojej kolekcji, ale nie tylko. Zostańcie ze mną do końca, bo jak coś do mnie przychodzi, to postanowiłam też się z czymś pożegnać. Więc to będzie taki film 2 w 1. Zapraszam serdecznie. Weszło do mojej kolekcji sporo perfum. Sporo nowych egzemplarzy, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Nie nazywam tego haulem, tylko dlatego, że jak coś nazywam haulem, to znaczy, że dopiero co otwieram razem z Wami te pudełka i się cieszę i tak dalej. A tu to są już kompozycje, które na sobie miałam, są przetestowane, większość została w ogóle zakupiona po testach, niektóre w ciemno, niektóre z Waszego polecenia. Coś też otrzymałam od jednej z Was. No i właśnie. I tym się z Wami dziś podzielę. Ale w drugiej części filmu zostańcie ze mną do końca, bo jak już Wam powiem, co sobie nowego kupiłam, to będę chciała powiedzieć o zapachach, z którymi się żegnam. No i właśnie. Dlaczego? Dlatego, że skoro tyle nowego do mnie przychodzi, to trzeba się z czymś pożegnać. I zrobiłam to, powiem szczerze, będziecie zszokowani, ale bez sentymentu. Zanim pokażę Wam pudełko i o to, o co chodzi, bo jak zobaczycie pudełko, to będziecie wszystko wiedzieli, więc chciałabym najpierw kontekst tego zakupu w ogóle zbudować. Otóż ja ostatnio nakupowałam sobie próbek, sporo Jowoy, właśnie sporo Miles Vambo, zresztą Wam mówiłam, co trafiło na moją wishlistę, to właśnie takie rzeczy z takich testów. I też postanowiłam spróbować sporo Eight Bob, bo przypomniałam sobie, że co nie dostałam jako próbkę dodatkową, to było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajne. Jest to taka noszalna nisza, ale jednak czuć, jak dobrze to jest zrobione. Naprawdę to po prostu czuć w każdym zapachu. I postanowiłam sobie przetestować. I oni mają taką linię z taką, nie wiem czy najbardziej znaną, ale jest to linia najbardziej noszalna i po prostu czysto piękna. Ja sobie przetestowałam z tej linii 3 zapachy i każdy był cudowny. Dosłownie każdy był subtelny, ale jednocześnie czuć było te składniki niebywałe i w ogóle to się nosiło cudownie, parametry genialne. Myślę, kurczę, zaczęłam szukać. Zobaczyłam, że jeden taki zapach z tej akurat linii Eight Bob kosztuje, można spokojnie do 130 zł znaleźć. No jedne do 130, drugie może do 150, ale że nie jest to w ogóle problemem, żeby kupić ten zapach w takiej naprawdę dobrej cenie. Po czym zachciałam mieć wszystkie, no i tak uzbierałam do tego koszyka, tam się uzbierała z tego kwota, ale nadal ta kwota to było 6 zapachów za na przykład jakiś jeden tylko. Tu bym miała 6 za tę kwotę, a za tę kwotę mogłabym mieć jeden, który gdzieś tam mi się może podoba i to pewnie jeszcze musiałabym dorzucić. Po czym w moje ręce właśnie wpadło te pudełko. I te pudełko to jest zestaw właśnie tych 6 zapachów. Jak ja zobaczyłam, że te pudełko jest do kupienia z dokładnie całą tą linią 6 zapachów, dokładnie tyle zapachów jest w tej linii. Ja myślę, że Wy się już domyślacie, bo ta linia jest bardzo znana. I w ogóle po samym tym pudełku już widać, że ta linia jest linią kwiatową, ale niezwykłą moim zdaniem. I teraz nie niezwykłą, jeżeli chodzi o zapach, tylko o to, jak się w tych zapachach czujecie. I cała ta linia
to jest Anike. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ja przetestowałam i nosiłam je dosłownie globalnie na sobie wszystkie te zapachy. Chciałabym Wam o nich chwilkę dosłownie opowiedzieć, bo to jest tak świetnie skomponowana 6. Słuchajcie, w ogóle powiem Wam, że gdyby ktoś mnie zapytał, Marta, chciałabym mieć zapach na każdą okazję, na każdą porę roku, ale żeby to były zapachy trwałe, niektóre projektujące, ale niektóre nie, żeby to były takie zapachy, w których będę się czuła dobrze, zawsze, wszędzie, o każdej porze roku, to poleciłabym, żeby ktoś się zaopatrzył w te 6 zapachów, bo to jest kwintesencja moim zdaniem tego, co tak naprawdę w kolekcji warto mieć. Kompozycje są naprawdę świetne. Macie na obrazku to, co czujecie głównie, co przez cały zapach Wam się przewija. Bo muszę Wam powiedzieć, że te zapachy się troszkę zmieniają, one się układają. To są normalne zapachy niszowe i to czuć w każdym węchu i w każdym psiknięciu. To jest zapach, jak tutaj Kwiatek mówi, piwoniowy. I teraz tak, nie każdy piwonie lubi, wiem, bo piszecie mi, ale to jest piwonia z dodatkiem też cyklamenu. Czuć, że jest to na przepięknym kobiecym piżmie, ale czuć też świeżość, może nie morskość, ale świeżość tego zapachu. On jest tak ukręcony, marzycielsko, kwiatowo, cudownie, przepiękny zapach z klasą, na każdą okazję, na każdą porę roku, bo on nawet moim zdaniem zimą się nada i w ogóle nie zniknie, ale wśród tych 6 są też takie propozycje właśnie bardziej na zimę, więc poczekajmy. W każdym razie większości z Was na pewno się skojarzy bardzo letnio, bardzo wiosennie. Przepiękny jest ten zapach. Ja właśnie tą 1 testowałam, 1, 2 i 3 testowałam. I na początku psiknęłam, ładny zapach, ale on się zmienił, jakby też jego parametry, to jest tak, że on na początku się Wam wydaje słabiutko, ale on nabiera mocy z czasem i się przeistacza, jak już jest taki zblendowany na ciele, to pachnie naprawdę przepięknie, przepięknie. Jeżeli chodzi o 2, to już jest trochę inna historia. Tutaj już jest to bardziej zapach tuberozowy, ale nie przede wszystkim. Dla mnie to jest po prostu cudowny zapach mandarynkowy, taki przepiękny naprawdę, z odrobiną figi i leżące wszystko na wanilii, która odrobinę to dosładza, ale dosłownie odrobinę. Ten zapach jest tak samo cudowny. Niesamowicie fajnie, naprawdę dopełniają nas. Świetnie się w nich czujecie. Nie ma w nich żadnego zgrzytu, dziwności. To są czysto piękne. Jeżeli ktoś lubi na przykład zapachy typu klasyka, na przykład Chanel, takich tych z tej linii butikowej, gdzie jest taka elegancja, taka delikatność, no to ja bym powiedziała, że tu jest to podobnie budowane. Ja nie przyrównuję do żadnego z zapachów Chanel, tylko że ja się tak czułam, jakby te zapachy były właśnie tak bardzo, bardzo podobnie zbudowane jak te z Chanel. I on jest niby delikatny, ale z drugiej strony za moment bucha w Was i dowiadujecie się o tym zapachu i z taką ogromną mocą. Woń jest naprawdę przepiękna. Ogólnie bym nazwała, że jest to woń drzewna, mandarynkowo-figowo-waniliowa,
z odrobiną, takim smaczkiem tuberozowym, ale nie landrynkową tuberozą, totalnie inną. Tu nie ma nic przesłodzonego, ten zapach jest boski. Jeżeli chodzi o Anikę 3, no to tutaj mamy nutę przewodnią różę z gardenią. Róża jest fajna, bo jest taka zielona, mam wrażenie. Czuć jej też liście, łodygi, jej całość, jakby cały krzak czujecie. To, że tak to odczuwamy, moim zdaniem jest właśnie spowodowane, że jest tutaj obecna gardenia. Ona ją tak inaczej pokazuje nam te róże. Zapach jest znowu dla wszystkich, nawet którzy nie cierpią zapachów różanych, to ten będą uwielbiać. To jest świetnie podana róża. Róża różana z krzewu, a nie jakaś wymyślona, mydlana, czy w jakieś inne. Mimo że jest tu też jaśmin, to ten jaśmin jakby nie dochodzi do końca do głosu. Też pewnie w jakimś stopniu jak i gardenia odpowiadają za te odczucie zieloności i tę obecność całego krzewu różanego, a nie tylko kwiatu. Wszystko leży też na jakimś kaszmirze, na czymś takim subtelnym, na czymś delikatnym, wręcz namacalnym. Mega, naprawdę to są bardzo dobrze zrobione zapachy. Te flaszki, które Wam pokazuję, one się wydają małe, ale tu jest 30 ml i właśnie za te tam 130, 140, zależy, które te Anikę numer chcecie, to też były 30, bo są 30 i bodajże setki. No ale kurczę, rewelacja moim zdaniem. Jeżeli chodzi o 4, to jest najbardziej figlarny zapach. Tu się znajdują tak zwane nuty owocowe, które są i w kirkę, i w erbapurze. No i te nuty owocowe faktycznie gdzieś jakaś konotacja jest, ale nie zrozumcie mnie źle, to w ogóle nie brzmi jak w kirkę, ani erbapura. Natomiast te nuty owocowe, nazwane nutami owocowymi, faktycznie występują w takiej skondensowanej formie, czyli nie wyodrębnicie żadnego owocu, tylko wiecie, że to jest zbitek owoców różnych. Tutaj czuć delikatnie białe kwiaty tańczące z mchem dębowym i z tymi nutami owocowymi. To jest najbardziej figlarny, jak już powiedziałam, najbardziej taki promienny, chociaż ta 1 z piwonią i cyklamenem też jest tak turbo promiennym zapachem, ale ten przez te nuty owocowe, które cały czas tu tańczą z tym mchem, bawią się z białymi kwiatami, jest po prostu niesamowity. Moim zdaniem zapach jest naprawdę świetny. To jest taka, trochę bym może jednak powiedziała, lżejsza wersja, dużo lżejsza od erbapury i kirkę, ale to właśnie przez to, że ta nuta owocowa to jest taki miks i to czuć. I tak samo jest w kirkę, że to czuć, że to jest miks i tak samo jest w erbapurze. Świetny jest ten zapach. Tak jak powiedziałam, jeżeli poszukujecie zapachów na każdą porę roku, na każdą okoliczność, na każde wyjście, na każdy humor, to naprawdę ta 6 by Wam wystarczyła. Flakoniki mielibyście takie same, bardzo proste, bardzo fajne i daje Wam ta kolekcja wszystko. To jest zapach najcięższy z nich wszystkich. To jest zapach, jakbyście poczytali nuty, to mogłoby Wam się wydawać, że jest to jakaś forma, słuchajcie, gourmandu. W ogóle dla mnie to nie jest gourmand. To siedzi na karmelu, ale karmel tu bardziej robi taki podkład tylko dla całego zapachu. Czuć, że to siedzi na karmelu, nie zrozumcie też mnie źle, ale nie on jest tu najważniejszy. On dopełnia tej kompozycji, która tu się dzieje, a mianowicie tego rumu i tego bursztynu. To jest taki zapach ambrowy, otulający, ale nie pyszny.
tylko taki do ciała, przytulny, takie futerko ciepłe, też jest tutaj śliwka przepięknie podana, też ten bursztyn z tą śliwką łączący się. Zapach nosi się fenomenalnie, jest świetny parametrowo, wszystkie one są naprawdę świetne parametrowo, one nie krzyczą, ten ambrowy najbardziej projektuje, ale ogólnie to nie są jakieś krzyczące zapachy, to są zapachy dla takiej kobiety z klasą. Ja w ogóle, jak myślę o tych zapachach, to jawi mi się taka kobieta zawsze wyrafinowana, wykwintna, która właśnie ma tylko taką kolekcję, używa, wie, który zapach kiedy użyć i nie obstawia się nie wiadomo iloma zapachami. Bo wiecie, nie każdy jest takim freakiem jak my tutaj się zbierający. Niektórzy po prostu chcieliby mieć zapachy odpowiadające różnym sytuacjom i różnym porom roku. No i naprawdę ta kolekcja temu odpowiada. Myślę, że też tak została stworzona. No i szósteczka. Szósteczka jest najbardziej charakterna. Charakterna to znaczy, że jest przyprawowa, taka troszkę suchsza, bardziej drzewna, pieprzna też. Zdecydowanie czuć tu pieprz na pierwszy rzut. One w ogóle jak się zblendują, to są przecudowne, ale tu czuć pieprz, tu czuć cynamon. On jest, niby tu też jest bursztyn w sercu, ale on jest nie tak otulający, jest przez tę pieprzność, cynamonowość bardziej chłodny, ale z drugiej strony jest ciepłokorzenny, tylko to jest bardzo charakterna kompozycja. Czuć wyrafinowanie tej kompozycji. Tu jest wszystko takie w punkt. On nie jest balsamiczny, nie jest żywiczny, tylko właśnie to jest wszystko takie, tu jest takie suchsze to trochę. Pieprz nie wybija się zbyt mocno. On jest trochę ujarzmiony. Ten cynamon nie gra pierwszych skrzypiec, ale wiadomo, że on tam jest, bo on daje delikatną suchość temu. Może też ten bursztyn nie do końca czuć jako bursztyn, chociaż bursztyn nie pachnie, ale bardziej daje taką, stara się ujarzmić i dać otulenie, aczkolwiek uważam, że otulający naprawdę jest ten, a ten mimo wszystko nadal jest korzenny i to czuć. Przepiękny jest ten zapach. W ogóle jak się ułoży, to on mi do czegoś jest podobny, tylko ja do tej pory nie wykminiłam do czego. To jest właśnie, jakbym chciała Wam pokazać, to nie mam jak. Może tak. To jest właśnie szósteczka. Wszystkiego tak naprawdę, co kobieta by potrzebowała. Generalnie cała kolekcja została stworzona dla kobiety, co też jest niesamowite, biorąc pod uwagę Dzień Kobiet, który był. To też jest niesamowite, że ona się nazywa imieniem kobiety i została stworzona dla kobiety. W ogóle to się nazywa ogrodowa kolekcja, czy coś takiego. No i ona niejako tym ogrodem stoi. Poczujecie się jak w takim ogrodzie, w którym pachnie Wam prawdziwa mandarynka, poczujecie piwonię, różę prawdziwą. Wszystko jest takie realistyczne, nieprzedobrzone, w ogóle nie ma tu takiej słodyczy. To jest wszystko wyrafinowane, wykwintne. Genialna jest ta linia, także zachęcam, żebyście sobie potestowali, bo naprawdę warto. Kupiłam z Waszego polecenia, może teraz polecę. Polecę z Waszego polecenia. Z Waszego polecenia zakupiłam 2 buciki. Jest to wersja Ledger, a to jest Very Good Girl. I teraz tak. To są totalnie 2 różne zapachy. Ten zapach to jest Good Girl podstawowy, tylko na jeszcze wyższej szpilce. Tu jest klasa. To jest tak jakby wziąć podstawową wersję i zrobić z niej coś na wyższym poziomie.
Tu to jest zupełnie inny dla mnie zapach. To jest zapach soczystej maliny, ale takiej soczystej, że aż soki Wam po prostu, ślinianki pracują, kiedy go na sobie macie. Ta soczystość bije z niego mega, jest przepiękny. Oba będę nosiła. Bardzo dziękuję za polecajki. W przyszłym tygodniu będzie fajny film, to może więcej Wam powiem. W każdym razie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam swoje pierwsze buty, takie z prawdziwego zdarzenia, w sensie buty, bo wcześniej to tylko miniaturki, teraz już mam aż 2. Na takie się zdecydowałam i nie żałuję, że tu więcej się nie rozwodzę, bo jeszcze będę pewnie o nich opowiadać. Dalej może o prezencie od Wicki. Natalko, bardzo serdecznie Ci dziękuję za zapach Pure XS od Rabanne. Mówisz mi, że on będzie miał lepsze parametry, kiedy trochę postoi, więc poczekam, kiedy postoi, bo póki co to trwałość nie narzekam, ale jeżeli chodzi o projekcję, to jej nie ma. Natomiast to jest bardzo przyjemny waniliak. Waniliak, który ja już znam, ale jest bardzo przyjemny. Moim zdaniem też nie jakoś turbo słodki, bo już z tym przesłodzeniem to ostatnio też wszyscy co wypuszczają, wszystkie marki wypuszczające zapachy, trochę mam wrażenie, że przesadzają. On jest i pudrowy też, co kocham po prostu. Bardzo ładny zapach, naprawdę to jest taki zapach, po który mam wrażenie, nie wiesz co założyć, to założysz, bo ja wanilię zawsze założę. Mi wanilia zawsze pasuje, nawet latem mi pasuje wanilia. Dziękuję Ci ślicznie, bardzo serdecznie za ten prezent. Dostałam też drugi flakonik od drugiej Wicki, Joli. No i tam jeszcze trochę jego jest, gdzieś tyle. I to jest z tej marki Mystery, który mam zapach, a to jest zapach Dream. I to jest bardzo świeży, taki morski zapach. Świetnie się go nosi podczas treningu. Bardzo eksploduje wtedy, szczególnie kiedy się pocę. Mega eksploduje zapach i tak jakby normalnie projekcja była razy 3. Tak normalnie nie projektuje w ogóle, jest bardzo przyskórny, ale też utrzymuje się fajnie. To jest świetny letni zapach, wręcz taka bryza morska dla mnie we flakonie. Dziękuję przepięknie, dziewczyny. Rozpieszczacie mnie, otrzymałam też mnóstwo próbek. Większość już coś tam potestowałam, ale tu nic nie będę mówić o tych próbkach. Może gdzieś to wplotę w jakiś film, może nagram specjalny, jeszcze nie wiem jak to zrobić. Albo napiszę Wam w wiadomościach prywatnych na Instagramie, tak jak żeście się do mnie odezwały. Dobra, co dalej? Dalej to może przejdziemy przez to, co w shortsach Wam opowiadałam o tej marce No Stones. Słuchajcie, no już nawet trochę żeście tam pobrali. Niesamowite są te zapachy. Jestem w niebo wzięta i mówię Wam zupełnie szczerze, że po opiniach na Fragrantice byłam pewna, że to będzie strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, nie ma ani jednej opinii, która bym powiedziała o tych zapachach, że są nijakie. Nie ma ani jednej opinii, która by powiedziała o tych zapachach, że może inaczej. Wszystkie opinie mówią, jak bardzo projektujące i trwałe są te zapachy. I powiem Wam tak, że naprawdę to jest szokujące, że można tak krzyczeć zapachem, a jeszcze tak pięknym. Ja Wam opowiadałam o tych zapachach, więc nie wiem, czy mam jeszcze opowiadać. Powiem Wam tylko tyle, tym, co kupili te zapachy. Dla mnie to jest taki totalnie letni vibe, taki naprawdę bardzo mocny, ale to, co czujemy po psiknięciu, a co się dzieje, kiedy one się ułożą, to jest po prostu przepaść. Jak one się ułożą, jak się zblendują te wszystkie nuty, bo faktycznie je wyodrębniacie przy pierwszych psikach. Wiecie, czym co pachnie. Tu czujecie kokos, tu czujecie
owoc tropikalny, owoce tropikalne, tropikalność, ale to, co czujecie, kiedy to się zblenduje na skórze, to jest coś niesamowitego. Moje doznania były takie, jakbym odkryła nie wiadomo co, jeżeli chodzi o letni zapach. Bo myślę, że gdybym Wam teraz miała powiedzieć, zrobić film, najbardziej letni zapach, jaki ja mogę sobie wyobrazić, czym chciałabym pachnieć, to bym powiedziała, że to jest właśnie ten. On przybiera postać troszeczkę pudrową i przez tę pudrowość on staje się jeszcze bardziej letni, bo on cały czas jest w tym klimacie owoców tropikalnych, ale nie wyodrębniacie żadnego owocu, tylko czujecie ten cały vibe, wręcz słoneczność też, ale dodatek tej pudrowości robi z nim coś niesamowitego. Nawet nie umiem Wam opisać, jakie są odczucia, kiedy się nosi ten zapach, ale naprawdę robi ogromne wrażenie, parametry genialne. Ten robi się bardziej taki, w tym się zakochają mężczyźni. To jest taki 100% letniak męski i to zdecydowanie. I wiecie, co ten zapach mi przypomina? Tylko tamten zapach ani nie ma takiej... Tu czuć po prostu składniki i ta projekcja i te parametry są dużo lepsze od tamtego torsu, bo chodzi o Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. To jest bardzo, bardzo, panowie, zbliżony zapach, natomiast moim zdaniem 100 razy lepszy. Lecimy dalej i zanim pokażę Wam, bo jeszcze zostały mi 2 flakony z nowości w mojej kolekcji, to powiem Wam, że czekam na Dune'a. Bardzo mnie jedna z Was prosiła i Dune będzie w sklepie, będzie można kupować odlewki Dune'a. Czekam na niego, a on ma do mnie przyjść dopiero 17 marca. No więc chwilkę muszę po prostu poczekać na ten zapach. Ale będzie, jak tylko się pojawi, to pewnie w postach publicznych wstawię informację, że jest i będzie można kupić. Ale co ja kupiłam jeszcze? Może powiem najpierw o zapachu, o którym Wam mówiłam, że jest na mojej już liście i chodzi o Nahema Guerlain. No ja musiałam ten zapach mieć. Ja po prostu musiałam ten zapach mieć. Nie wiem, tak się czasami zastanawiam, jak Wam mam w ogóle opowiedzieć o tych zapachach Guerlaina, bo wiecie co? To jest taka klasyka, że to, tak jak Agnieszka Grindy powiedziała u siebie na filmie, że zapachy vintage to jest, przepraszam Was za pumbę, że zapachy vintage to jest taka nowa nisza. I ja generalnie muszę się z nią zgodzić, dlatego że jeżeli już czujecie się znudzeni, to ta klasyka Wam da właśnie ten oddech i te takie nowe doznania. Nahema, nie chciałabym powiedzieć, że to jest zapach vintage, na pewno bardziej od pól elizejskich. Tu to, co czujemy w korku, a jak to się układa na mnie, to są 2 różne rzeczy. Normalnie w korku czujecie to, co Wam Fragrantica opisuje. Zapach różany, ale totalnie inaczej różany. Nie na słodko, nie na mydlanie, tylko tak trochę na pieprznie może bardziej, na ostro, ale też tak bardziej na zielono, sama nie wiem. Tak inaczej. Wręcz można się pokusić, że gdzieś jakaś delikatna wręcz metaliczność jest wyczuwana. Tylko że zaraz z Was zrażę do tego zapachu, a nie chcę, bo taka stricte metaliczność, którą możecie wyczuć, jest moim zdaniem Serge Lutens La Fille de Berlin, a tu jest zupełnie coś innego. To jest bardziej takie właśnie na pograniczu portreowe Lady może i Serge Lutens La Fille de Berlin. To jest takie może na pograniczu, połączenie 2 światów, coś takiego, ale na mnie
To się dzieje magia z tym zapachem. I właśnie dlatego trzeba to testować na skórze. Na mnie się dzieje magia. Na mnie to są najpiękniejsze kwiaty z nutą właśnie jakąś taką dziwną, wręcz inną. To nie jest zapach vintage. Dla mnie kompletnie nie, bo to tak samo jak powiedzieć o Portrait of a Lady, że jest vintage. Dla mnie nie. Dla mnie vintage się kojarzy z czymś innym. To jest zapach, który po prostu ma duszę. To jest zapach, który się bardzo zmienia. To jest zapach, który na mnie wybrzmiewa jak coś tak zaskakującego. Mnie jeszcze już dawno, może tak powiem, nic nie zaskoczyło tak bardzo jak ten zapach, bo to, co ja czuję w korku, a jak on się na mnie układa, to są totalnie dwie rzeczy. Chciałam kupić Guerlaina, bo macie, ten miesiąc jest guerlainowski w sklepie. Na Guerlaina macie 10% rabatu. Korzystajcie z tych rabatów. Przez cały miesiąc możecie korzystać z tego rabatu. Wystarczy wejść w posty i tam cały czas ten post jest informacyjny. I Guerlaina możecie kupić 10% taniej. Każdy, jaki chcecie, zapach Guerlaina. Dlatego zdecydowałam się, że kupię, że Wam o tym powiem, że jest, żebyście sobie próbowali te zapachy właśnie z tym rabatem 10%. To jest coś naprawdę cudownego. Dla mnie to jest też jakaś taka świeżokorzenność. To jest takie pomieszanie wszystkiego. To tyle się dzieje w tym zapachu, że to jest naprawdę bardzo ciężko ująć w słowa. Niesamowity i bardzo się cieszę, że go mam. Naprawdę, nawet te edycje. A teraz Wam powiem o zapachu, który kupiłam w ciemno. Markę Sherigan, mam z tej marki 2 zapachy. No i trzymam kolejny flakonik marki Sherigan, czyli mam już 3 flakoniki, a to jest zapach Fleurs de Tabac. Miałam kupić totalnie co innego. Chciałam Iris Coffee albo Oud, coś tam jeszcze. Już nie pamiętam, jak tamten się drugi nazywa. A wyszło, że kupiłam ten, którego nigdy nie testowałam, a który kompletnie mnie kupił. To jest zapach, który jak tylko przyszedł, zaaplikowałam na siebie i początek myślę, o Jezu, to jest podobne do czegoś, taki kwieciuch. Matko, ale ja mam coś takiego w kolekcji. No ale Marta, poczekaj, przecież zapachy muszą się ułożyć. No i dobrze, że poczekałam, aż się ułożył. Ponieważ to jest fenomenalny zapach. To jest, słuchajcie, owszem, zapach kwiatów, ale bardziej na początku. Później te kwiaty gasną, dochodzi do głosu te tabak całe. I przede wszystkim najważniejsze, co jest w tym zapachu, to jest tutaj piżmo. Te piżmo krzyczy. Te piżmo powoduje, że te kwiaty zgasną. Ten tabak wychodzi do przodu. To jest zapach, który idealnie łączy 2 niepołączalne światy, jak kwiaty i tabak. Kiedy się ułoży, to ma w sobie coś hipnotyzującego. Ma w sobie coś takiego bardzo komfortowego. Niezwykle dobrze się nosi. To jest pierwszy mój w ogóle Sherigan, który nie drze się i nie zostawia ogona, tylko jest raczej blisko skórny. Jak na tę markę, jestem w szoku. Ale ten zapach nie powinien krzyczeć, bo on jest właśnie tak zbudowany, żeby nie krzyczeć, żeby być dla nas. Świetne parametry, genialne. Ta marka nigdy nie zawodzi. To jest jeden z droższych ich zapachów. Generalnie do 300 zł, za 300 zł, czasem troszkę ponad, ale jak poczekacie na dobrą promocję, to naprawdę do 300 zł większość zapachów kupicie tej marki. 100 ml. Ja za ten zapłaciłam 500 zł, ale uważam, że było warto, bo jest zaskakujący, bo tu jest w ogóle ten tabak bardzo podobnie, wręcz bym powiedziała tak samo podany jak w Sahara tabak od Guerlaina.
i chyba dlatego mi się tak spodobał, ale jest totalnie czymś innym, bo tam jest ten piasek, a tu są te kwiaty. No i najważniejsze, że to wszystko cały czas okrąża piżmo. Nie znika, nie przykształca się te piżmo, ono cały czas jest w jednej formie. Dla mnie turbo przyjemny i komfortowy zapach. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje nowości. Troszeczkę żeśmy sobie pogadali, nie? No ale teraz przebrnijmy przez to, czego się pozbywam w kolekcji, co możecie kupić jako flakon ubytkowy, jeżeli oczywiście zechcecie, a jeżeli nie, no to też pewnie pójdzie to na grupy facebookowe. Odstawiam sobie, bo muszę się dokopać do tych moich flakoników, których się pozbywam. To tak, pozbywam się już Salvatore Ferragamo Gentil Słonio, mimo że go uwielbiam. Ale ja po prostu nie mam kiedy nosić tego wszystkiego i przychodzi coś nowego. Wiadomo, że będę chciała używać tych nowych kompozycji. Mam w planach zakup jeszcze innych, zresztą widzieliście moją wishlistę, mam dużo planów zakupowych, więc ja po prostu nie ma sensu, żebym trzymała wszystko, musi być roszada. Ja też nie chcę się zakopać perfumami, a chcę po prostu eksplorować ten świat, więc Gentil Słonio, jak widzicie, tyle już jego zostało, on idzie na sprzedaż, może ktoś się nim pocieszy. Rozstaje się też ze skuzami i też jest jego tyle, więcej niż połowa flakonu. Flakon jest 100 ml. Dlaczego? Mam też pudełko. Dlaczego się z nim rozstaje? Otóż rozstaje się ze skuzami, bo uważam, że mam coś podobnego i właśnie mam Franca Boclet Cocaine. Dla mnie to są zbyt podobne zapachy i stwierdziłam, że Filippo chętniej weźmiecie niż Cocaine, czy ktokolwiek, ze względu może też na flakon, który jest naprawdę cudowny i dlatego decyduję się na sprzedaż Filippo Socinelli, inaczej marka Unum. To będę ważyła, bo wydaje mi się, że zostało tu jakieś połowa, może mniej niż połowa. Według mnie 40 ml może. W każdym razie ja to będę ważyła, więc pewnie mi AI powie, ile on powinien ważyć i ja wtedy sobie odejmę i będę widziała, ile jest mililitrów. Już tak nieraz robiłam. The Marchand of Venice, Queen of the Night. Z bólem serca to był prezent pod choinkę od Wojtka, ale mam zgodę. Z bólem serca, dlatego że miałam fazę na tego typu zapachy, ale trochę mi ta faza przeszła. Trochę poszukuję czegoś innego. Kurczę, jak go wącham, to dalej czuję te kadzidło, ten szafran, który mi tak skórzanie wybrzmiewa i nadal uwielbiam ten zapach. No ale muszę się... Ojejku, najtrudniej mi jest z tym zapachem, chyba się poryczę. Ale no trzeba zrobić krótkie cięcie i trzeba się czegoś pozbyć. Więc tak, pozbywam się. Dalej, pozbywam się Stara, dlatego że praktycznie całe wykupiliście, więc może ktoś we flakonie tę resztkę jeszcze zechce, bo no mówię, już i tak prawie całe wykupiliście, więc co, ja wtedy mam takie poczucie, że ja muszę to zużyć i nie cieszę się innymi, no bo biorę na tapet, żeby zużyć. To też nie o to chodzi, więc stwierdziłam, ktoś się może pocieszyć po prostu tym. Tu z ogromnym bólem serca, no ale tak stwierdziliśmy z Wojtkiem, że jak deklater, to deklater na grubo. Orto Parisi, Sterkus i Bocanera. To były moje ukochane zapachy, ale no mówię, mi się zmienia cały czas. I zaczynam po prostu... One są piękne. Nie wiem, nie pójdą, to zostaną, ale tak, robię ich deklater. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam. Rozstaję się też z Bon Parfumé 501, bo też nie ma już tego dużo, a tutaj jest 30 ml, czyli jakieś mniej niż 15 ml jest, może z 10 ml.
więc też już stwierdziłam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu sprzedam. Olala, Theo Cabanel. No zobaczcie, praktycznie cały wykupiliście. Zdękowaliście mi prawie, jest niewiele, ale może ktoś tę końcówkę zechce. Po prostu ja wiem, że teraz w najbliższym czasie go nie użyję, mimo że on się mi podoba bardzo. Ja w najbliższym czasie go po prostu nie użyję, bo mam tyle nowości i je będę wyciągała na 100%. Więc były zapytania na maila od Was o te Theo Cabanele, więc wystawiam ten i w bardzo dobrej cenie wystawię też ten ubytkowy Je ne sais qui. Zostawię sobie ten jeden taki bardziej zielono-aromatyczny, a ten jest bardziej orzechowy. No piękne są w ogóle. Ten jest skóra z orzechem, a ten jest taki bardziej kremowo-orzechowy, ale jest naprawdę przepiękny. On ma coś w sobie nieziemskiego. No i też go puszczę, więc naprawdę puszczę, myślę, że w dobrej cenie. I ostatni flakon, myślę, że też będziecie zszokowani, ale stwierdziłam, że zainteresowanie jest bardzo duże tym zapachem. No zresztą ja go mam nie krótko, a już naprawdę niewiele zostało. Tak samo myślę, że zostało tu z 40 ml, raczej nie więcej. No i to jest Chór Aniołów od Atelier des Ors. W zamian za niego pewnie kupię Blanc Polychrome, ale póki co pozbywam się tego. Przepiękny cytrusowy zapach nieziemski, naprawdę cudowny. No ale ponieważ jest takie duże zainteresowanie, to ktoś może będzie chciał mieć z flakonikiem jeszcze ten zapach i tak by to się plasowało. Także macie linki do tego wszystkiego. Oczywiście macie linki też do tych zapachów, możecie je testować, próbować. Anikę zachęcam. No i macie linki do flakonów ubytkowych. Zapraszam do zakupów. Naprawdę postaram się zrobić bardzo dobre ceny, takie, żeby po prostu to poszło, żeby robić miejsce dla następnych. Także zapraszam do sklepu, a ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że było fajnie, że się cieszycie, że jest film. Live'a dziś nie będzie, jak wiecie, ale jest chociaż film i to z nowościami w mojej kolekcji i z deklaterem też niemałym. Więc mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Buziaczki kochani i do następnego. Pa, pa!